Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy A Stroke of Fate. Moi drodzy, byliśmy w budynku RSHA. Porozmawialiśmy z dowódcą Müllerem, który niestety nie był zadowolony z raportu, który mu przynieśliśmy, ale zanim udam się do swojego domu, wstąpimy na pocztę. Szkoda, że nasz główny bohater nie biega. Porusza się naprawdę jakby miał kija w tyłku. Dobra, Poststrasse 2. Poststrasse 22. Post Office. Sprzedawca gazet. Możemy z nim porozmawiać. Extra, extra. Poproszę Das Reich. Here you go. Poproszę München Extra. You'll only find that in München, sir. Ah, that's too bad. Goodbye. Goodbye, sir. Ale jakaś gazeta trafiła do naszego ekwipunku. Das Reich. The editors of this paper believe that news is controlled organizing texts, and that the goal of this newspaper is to shape the will of the people. One of the articles in this issue is a story about a captured German spy who, during an interrogation, destroyed secret documents that fell into the hands of the Soviets. Ciekawe o kogo chodzi. Dobra. Tutaj mamy okno restauracji, wejście do restauracji, ale my tak naprawdę chcieliśmy udać się na pocztę. Large windows, quality food and polite waiters. That's why I like this restaurant. Ale zobaczymy, może przy okazji będę mógł kupić coś do jedzenia. Oficer. Unknown SS officer. Nie mogę z nim porozmawiać, aczkolwiek sobie poszedł. Prawdopodobnie zjadł co miał i... Dobra, kelner i gość. A patron of the restaurant. The sad waiter is looking at his patron silently. It's clear that he hates his job. Nienawidzi swojej pracy. A czy ja cokolwiek w tej restauracji będę mógł zrobić? Coś wziąć, z kimś pogadać? Mogę podejść bliżej. I w sumie tylko tyle. Widzę, że z kelnerem i z gościem nie mogę porozmawiać. Oficer SS-manów sobie poszedł. A te obrazy też nie są klikalne, czyli wychodzi na to, że na tą chwilę w restauracji nic zrobić nie będę mógł. Być może później będę musiał się z kimś spotkać i właśnie w tej restauracji. Dobra, ale nasz cel to była poczta. Jest kapelusik, ktoś zostawił melonik. Some Nazi books. Der Wanderer by Joseph Goebbels. The Idea of People's State by Alfred Rosenberg. And The Third Reich by Arthur Moeller, Vanderbroek. Ja widzę, że Müller to jest popularne nazwisko w Niemczech. The last entry is dated today. The handwriting is almost illegible, but it can be discerned that a post office worker is accused of an open and extreme rudeness. This is a phone book, where the numbers of various public services are listed. Among them are the numbers of the fire departments, hospitals, hotels, restaurants, and police stations. This weekly is published by Julius Streicher. A quote: "With satanic delight, a dark-haired young Jew is hiding, waiting for a chance to molest an unsuspecting girl." Another quote: "Christ was an Aryan. This is a fact, so there is no place for discussion." A popular brochure written by Alfred Rosenberg. It is interesting to note that Rosenberg, one of the ideologues of the National Socialism, studied at Moscow Technical School. It is symbolic that his thesis was a project for a crematorium. A stack of Der Stürmer newspapers. Göring, Goebbels, and von Schirach objected against the crude and primitive style of Der Stürmer, but Himmler, Ley, and Hitler himself, on the other hand, thought that these characteristics make the Nazi ideas more accessible for the masses. The board is covered with various notices. The most prominent is a poster announcing the date of the Führer's next public appearance. Dobra, tu też leży jakaś książka. This is a book with prices for various postal services. The numbers are reviewed monthly. Pracownik poczty. May I help you?
Ma pan świeżą gazetę? You can buy a newspaper on the street, over at the stand. We only carry wholesale and back issues. Dużo listów przychodzi z frontu. No, that's something of a problem. A lot of mail is lost. Death notices fare much better. These certainly are not simple times. That's for sure. Ma pan świeżą gazetę? Okej, dobra, to się już pytaliśmy. Czekam na telegram dla Gerarda de Flettermayera. Your papers, please? Proszę bardzo. Gerhard Meyer, SS, NSDAP. Yes, we have a telegram here. Thanks. Może mi pan polecić jakichś współczesnych autorów? Well, what kind of stuff do you like? I'm not familiar with the current trends in modern literature. There's war stories, party literature, ethnological writings, and patriotic prose. Then Proza wojenna, literatura partyjna, proza entonologiczna, proza patriotyczna. There's a wonderful book by Werner Bummelberg about male camaraderie in the trenches. Thanks, I'll make a note of it. Well, I'd recommend works by Gottfried Benn and Ernst Glaser. Thanks. Yes, I was working on the case of this Ben. He didn't emigrate in time. Now he's banned from writing. There's a wonderful book by Werner. Thanks, I'll make a note. I'd suggest Hans Grimm's A Nation Without Living Space. The important thing here is his insight about the nature of nationality. Thanks, I'll think about it. Agnes Miegel is the one author you absolutely must read. Provincial in colour, this writing is a song for the German soul. Thanks, that sounds interesting. Well, I'd recommend works. Thanks. Yes, I was working on the case. Okej, no widać, że te opcje dialogowe nie znikają. Please, come again. Czyli tak, otrzymaliśmy zakodowany tekst. We named our son Hans. Kisses, Lenny. To decode the message, I'll need an old issue of the Munich News. Gdzie ja takie stare wydanie znajdę? Chyba takie było w moim domu, z tego co pamiętam. No dobra, w takim razie udajmy się do samochodu i wracajmy. Wracajmy do naszego mieszkania. Pozwól, że cię o coś zapytam. Strasse 9. Strasse 9. Wejdź do domu. Dziennik. Naszego syna nazwaliśmy Hans, buziaki Leni. Telegram wydaje się być nieszkodliwy. Ma sugerować, że mam nowonarodzonego siostrzeńca w Monachium. Sekretarz powiedział, że drugi agent gestapo pracujący nad sprawą Becka zawiódł. Muszę wykorzystać okazję i zdobyć tę sprawę dla siebie. Przepis na truciznę, okej. Gdzieś tu było to wydanie monachijskie. A list of the members of Otto Skardzeni's diversionary group. They don't look much like heroes at all. Tylko to chyba było w sypialni. No dobra, tutaj mamy wczorajszą gazetę. Spróbuję tego użyć na tym. That won't help me to decode the telegram. To mi nie pomoże w rozszyfrowaniu. That won't help me to decode the telegram. That won't help me to decode the telegram. Cholera no. Poczekajcie. Chyba mam jeszcze pewien plan. Czy tutaj nie było jakiejś gazety na korytarzu? No tak, wiadomości monachijskie. Tutaj to było. To decode this message, I need to put together words of the telegram from letters that have been taken from various pages of the newspaper. We named our son Hans. Kisses Leni. Jak rozszyfrować?
Aby rozszyfrować tę wiadomość, potrzebuję poskładać wyrazy z telegramu z liter, które wziąłem z różnych stron gazety. Początkowo mam 16 liter, muszę je połączyć w dowolny sposób, aby ułożyły jeden z 5 wyrazów z telegramu. Jeśli mi się uda, wybrany wyraz zostanie rozszyfrowany, a ja wezmę inny zestaw liter, muszę to powtórzyć dla wszystkich słów. Co jeśli nie mogę złożyć żadnego wyrazu? Są 4 sposoby na zdobycie potrzebnych liter. Pomieszaj wszystkie litery. Wszystkie litery z 4 kolumn, wszystkie litery poza tymi, które już wybrałem, zostaną zastąpione losowymi literami. Zastąp losową literę. Zaznaczona litera zostanie zastąpiona losową. Zastąp następną literę alfabetu. Wybrana litera zostanie zastąpiona następną w kolejności literą z alfabetu. Zastąp poprzednią literę alfabetu. Wybrana litera zostanie zastąpiona poprzednią literą z alfabetu. Cholera, trochę to skomplikowane. W-E. Dobra, namet. Nie ma nigdzie literki A. Dobra, ny, a. Nie ma my. E i D też nie ma. Dobra, tutaj mamy D. Tylko D miało być później. E, D. A, M mi brakuje. O cholera. I think that would be pointless. Brakuje mi literki M. Okej. My, E i D. Poszukuję D. Kurde, a to też się tutaj gubi. Named. I think that would be pointless. Myślę, że to bezcelowe. Myślę, że tego nie uda mi się teraz rozwiązać. Źle to zrobiłem. A można to jakoś powtórzyć? Spróbuję wyjść i włączyć to jeszcze raz. To decode this message, I need to put together words of the telegram from letters that have been taken from various pages of the newspaper. Dobra, teraz kiedy wiem jak to działa, powinno być łatwiej. Czy ja mogę coś z tego ułożyć? Son na przykład. Okej, Hans. Hans nie mogę. Leni? L, E. Leni się uda. Kisses albo Hans. Hy, a, ny, sy. Okej, our. W-E. Nie ma literki W. Kisses. Też nie ma K. Czyli przemieszamy wszystko. Dobra. W-E. I potrzebuję jeszcze named. Cholera, no. Miałem wziąć następną. MN. Coś tu poszło nie tak. Named. Okej. Ny. A. M nie ma. ED jest. Czyli tak. K. Zastąp poprzednią literę alfabetu. Okej. Named. Kisses mi jeszcze zostało. O cholera. S bym miał, ale brakuje mi E. Okej.
Sy. Autozapisywanie. Rozszyfrowana wiadomość. Przypuszczalne hasło używane przez spiskowców to Wagner. To jest bardzo ważna informacja. No dobra, świetnie. Ale nie widzę, żebym mógł cokolwiek z naszego domu wziąć. Rozglądałem się po tym pokoju. I dokładnie są te wszystkie listy, które były. A skoro nic nie mogę stąd wziąć, postaram się obejrzeć resztę biur w tamtym biurowcu. W sensie u tego generała czy tam dowódcy. Bo też mi się wydaje, że tam wszędzie nie wchodziłem. Czyli tak. Prinz Albrecht Straße 8. Prince Albert Straße 8. Mamy wejście. Tu mamy Guntera, oficerów SS. A tutaj mamy korytarz z biurami. Więzienie. Czyli tak, na pewno nie byliśmy w biurze Glocka. Jewish names are written on each of these folders. Hundreds of unlucky Jews who live in Germany in these dark times. Chodźmy z nim porozmawiać. Heil Hitler. Heil Hitler. All right, Maya, what do you want now? Uspokój się, Glock. Chcę tylko porozmawiać. What do you want to talk about? The weather? Politics? Let's talk about politics. Look at Hungary, for instance. They are our allies. Meanwhile, Horthy wants to follow the Italians and forge an alliance between the shopkeepers and the barbarians. You know what? We'll set fire under Horthy's sorry ass, so hot that he will remember it for the rest of his life. And the rest of our allies? The Russians will eat all these Finns, Romanians and Italians alive. Animals. The only one who I wouldn't hang from a hook is Stalin. No, I'd put him in a zoo. It was nice to hear your opinion. Why are you laughing? There's nothing funny about it. Słyszałem, że w sierpniu pojawi się nowy film z Mariką Rock. So what? I know that you're a fan of Frau Rock. That's why I've decided to bring you the good news. You know nothing, Maya. Hitler himself kissed Marika's hand, and she gave him a lock of her hair. My charming Marika. I didn't know that you could say such words as lock of hair or charming. Love does change people dramatically. I love her, and I'll strangle that stupid husband of hers with my own hands. No one's going to stand in my way. Is that so? And you, I'll kill you one day. Have no doubt about that. Now get out. Coś niemiły ten osobnik. All right, Maya, what do you want now? Do widzenia, było bardzo miło znowu cię zobaczyć. Go to... Czyli nie mieliśmy z nim o niczym do rozmowy. A black SS coat. In the early days, a man in this coat was a part of the elite. A black SS coat. In the early days... Biuro Readera. Teczka Rudy Ball. The dossier of Rudi Ball, the token Jew in the German Olympic team. Mamy stolik, są szachy. Mueller's wooden chess set. Ryder and his assistant aren't here. Dlatego chciałbym się tutaj rozejrzeć. 3 copies of Mein Kampf, probably intended as gifts. Wszędzie Mein Kampf. A message by Admiral Erich Raeder. February 23rd, 1944. 2 German destroyers have been sunk in the Northern Sea by German warplanes, which caused a great deal of tension between the Navy and the Luftwaffe. Antiquity was superior to modernity, as it had not yet learned of Christianity or of syphilis. Thus spoke Hitler.
Dobra, ale moje pytanie brzmi, czy ja coś z tego biurka będę mógł zabrać? A standard black telephone. Bo tutaj nigdzie dalej przejść nie mogę. O nie, o, jest jakiś safe. I don't know what's inside the safe. Ryder never mentions it. Skoro nie ma tutaj readera, to nie mogę z nim pogadać. Moje biuro, ale tu też mamy jakieś biuro. Biuro Boysen. Heil Hitler! Heil Hitler. Oh, Meyer, I'm glad to see you. I didn't think you would be back so soon, Boysen. Switzerland is no substitute for the warm embrace of my wife, the sweet kisses of my beautiful little daughter. Jaka jest pogoda w neutralnej Szwajcarii? What neutral Switzerland are you talking about, Meyer? All our bosses keep their money in Swiss banks. I hear that POWs are treated well there. They get to walk every day, can use libraries and all that. They say that Soviet POWs are considered enemies of the people back at home. So many of them hope to stay in Switzerland. Switzerland always claims it's neutral, always pretends to act independently. Jaka jest pogoda w neutralnej Szwajcarii? Dlaczego pojechałeś do Szwajcarii? I was at a meeting with the president of the International Committee of the Red Cross, Jacob Burckhardt. There is much talk about Argentina and Paraguay, our primary targets in South America. Have you heard about Juan Domingo Perón? He's been serving as an Argentinian military attaché in Italy and has become very interested in the ideas of fascism. Dlaczego pojechałeś do Szwajcarii? Okej, mam już iść, muszę się zająć pilnymi sprawami. I was at a meeting. There is much talk. Szkoda, że te opcje dialogowe nie znikają, to mnie tak denerwuje w tej gierce. Meyer, wait. I almost forgot your present. O, prezent dostanę. Jakim prezencie? I promised to bring you a Swiss Army knife. Here, take it. Thanks. Hope to see you next week. But I have no time for this. I have work to attend to. Dostaliśmy szwajcarski scyzoryk. To naprawdę miło z jego strony. Ale prawda jest taka, że my o nic nie prosiliśmy. No ale wiecie, zawsze scyzoryk to scyzoryk. Z jego biurka nic zabrać nie mogę. Karenhall is Göring's residence in Schorfheit. It is very prestigious to receive one of these invitations. This is the manifesto of Van der Vogel, a popular German youth organization. Czyli tak, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, tutaj byliśmy. Możemy wstąpić do naszego biura, bo te drzwi już nie są klikalne. No i mamy poczekalnię Müllera. Małe biurko. There's a bottle of brandy hidden in this desk. These two trophies I won in javelin throwing and pistol shooting competitions in 1940 and 1943. Several books written by Goebbels, the Jesuit Codex, some brochures, but these books are meant to be seen, not read. The cards are decorated with imperial eagles. Every now and then I spend some time drinking coffee and playing cards with my colleagues. They talk much more freely during a card game. Gazeta. Reams of propaganda. It almost convinces even me that our complete and total victory is just around the corner. Sprawa Kanada, część główna. Okej. Ale tam była jeszcze jakaś sprawa. Sprawa Hessa. Rudolf Hess, the second in command of the NSDAP, flew to Great Britain, surrendered to local farmers, and tried to forge an alliance between Germany and Great Britain against the USSR. It is still unclear whether this was a part of a cunning gamble devised by Hitler, or whether Hess simply went mad. The 4th Department of the RSHA in all its glory. Ale to mnie interesuje. Akta pilota kamikaze. The case of kamikaze pilots.
Scarzeni is working on this project. He's asked me to find those pilots who have been trained by Hanna Reich. Dobra, mamy sprawę Kanada, część główną. Mamy Kanadę, połączmy to i to. I've assembled the report. Mam nadzieję, że teraz, kiedy udamy się do Millera i przekażemy mu raport Kanada, no to nie będzie taki wkurzony jak ostatnim razem. Gruppenführer, the Canada case is now complete. That's better. Now I have something to think about. I'll call you if I need you. Gruppenführer, słyszałem, że są problemy ze sprawą Becka. Well, yes, maybe there has been a few problems. Is General Beck really involved in a conspiracy? Perhaps Beck's a conspirator. But then again, maybe he's just a troublesome old man. Permit me to attend to the matter personally. Why so eager? To jest bardzo poważna sprawa i nie możemy jej zostawić w rękach amatorów. Jestem idealnym człowiekiem do tego zadania, panie Gruppenführer. To z powodów osobistych. Generał Beck jest moim osobistym wrogiem. Right. It's a complicated case. First, find a good surveillance point for the general's mansion. Then, Mogę spojrzeć na akta Becka? there's nothing interesting in his dossier. Okej, mamy nowe zadanie. Prawie przekonałem Millera, aby przekazał mi sprawę Becka. Teraz muszę znaleźć dobre miejsce obserwacyjne niedaleko rezydencji Becka. Mam nadzieję, że pojawiła się jakaś nowa lokacja na mojej mapie, którą za chwilę sobie wybiorę. Ale jeszcze chcę porozmawiać z sekretarzem i zobaczyć, czy są jakieś nowe opcje dialogowe. Can I help you with any? Czy od wczorajszego wieczora otrzymaliśmy jakieś rozkazy od Führera, jakieś wieści z frontu? Teraz ja pracuję nad sprawą Becka. A good decision. I think that you're the right man for this case. Dlaczego uważasz, że nadaje się do tego zadania? Well, I don't think you're in it for the money or leverage, and it demands calm and experience, which is where all the other agents failed. If this case is so important, then why did the Gruppenführer give it to the amateur to be? I think at first Mueller thought there was no conspiracy, so any investigation was just a formality. What, so now that's all changed? It would appear so. Czy możesz mi cokolwiek powiedzieć o sprawie Becka? Beck? He's an aristocrat, an experienced Wehrmacht general. He was forced to resign in 1938, quite deservedly, I must say. Why? From the beginning, he supported the generals. He didn't want the Wehrmacht to be commanded by the Führer. It's still the same even now, but he's more muted these days. I see. Znasz jego adres? Let's see. I can't give you the exact address. I think there's an error in the records, but I know that Beck's mansion is in the Leichtford neighborhood. If you look around there, I'm sure you'll find it. Okej. Certainly. Posztrasse. Mój dom. RSH. Posztrasse. Wiecie co, wydaje mi się, że muszę wyjść na zewnątrz, skorzystać z samochodu i dopiero wtedy pojawi się nowa lokacja na mojej mapie. Samochód. Wiecie, kierowca zna adres, my nie znamy. W sensie, no, nie wiemy jak tam dojechać. Posztrasse, okej, muszę się dostać do rezydencji generała Becka. What's the address? To jest w Lichterfeld. Będziemy musieli znaleźć adres, jak tam dojedziemy. I expect the locals will be glad to help an SS. I'd expect you're right, Wilm. No to jedziemy. Not long ago, Berlin was amongst the greatest capitals of the world, but now it had fallen on hard times. The Allies' air raids intensified with each passing day. The bombers aim for the factories, but the residential areas have taken a lot of damage as well. And the lines and lines of people. So long that many have to stand on the sidewalks and even the roadways. Fuel shortages, the coming famine, and Goebbels' speeches, these were the marks of 1944. Beck's house looked nice.
The fence was neatly trimmed and there was a guard standing at the entrance. Beck was certainly no common man. No i dotarliśmy na miejsce. Mamy tutaj rezydencję generała Becka, a my musimy znaleźć jakiś punkt obserwacyjny. Obstawiam, że z tego balkonu. Ale moi drodzy, to co się będzie działo dalej dowiemy się w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!